Cześć, dzień dobry. Dzisiaj o poranku. Chciałam z Wami na naszym Power Walku dzisiaj porozmawiać o samolubności. Czy chcemy być w życiu samolubami i co nam to może dać? I chciałam Wam trochę powiedzieć o moim podejściu do samolubności. Więc dzień dobry. Piszcie, co myślicie, kim jest samolub i kim jest samolub? Zostańmy przy tym. Kto to jest osoba samolubna? Nazywam się Julka Badowska, jestem psycholożką sportu i zapraszam Was na Power Walka dzisiaj ze mną. Ale najpierw chciałam podziękować bardzo patronom, pozdrowić ich i podziękować Wam za zaangażowanie i za różne komentarze pod ostatnimi nagraniami. Dużo dla mnie znaczą i cieszę się, że wchodzicie w interakcję ze mną. Staram się odpisywać i też one są w ogóle dla mnie bardzo inspirujące. Ale wracając do samolubności, jak przemyśleliście i napisaliście już, kim jest dla Was osoba samolubna, to zastanówmy się najpierw nad budową w ogóle tego słowa. Bo kto to będzie osoba samolubna? Osoba samolubna, czyli dla mnie osoba, która lubi siebie. Czemu osoba? Przeważnie jak zadaję zawodnikom to pytanie w gabinecie, no to jednak mówią, że taka, która nie podaje, taka, która myśli tylko o sobie, taka, która nie jest fajna, taka, która generalnie bardzo nacechowane negatywnie. No i się zaczynamy zastanawiać wtedy, kim jest osoba samolubna? Co to będzie w ogóle znaczyło? Samolubna, czyli właśnie lubię siebie. I zaczynamy się wtedy zastanawiać, czemu to, że lubię siebie, wyklucza lubienie innych. Czy wyklucza? W moim odczuciu zupełnie nie wyklucza. Ja mam poczucie, że od jakiegoś czasu pracuję nad tym, żeby być osobą samolubną, żeby właśnie po prostu lubić siebie bardziej. I zastanawiamy się nad tym, czy tym, że lubię siebie, krzywdzę na przykład Was teraz, rozmawiając z Wami, czy Was krzywdzę? Możecie sobie zadać to pytanie. Czy Was krzywdzę tym, że lubię siebie? Tak, bo nie mówimy o osobie, która jest, chamska, która jest wyzywająca, tak? Bo to nie będzie osoba samolubna w jakimś sensie. Być może trochę też, ale to zdecydowanie nie będzie się mieściło w definicji bycia samolubnym. I ta samolubność, z którą ja się zaprzyjaźniam od jakiegoś czasu i bardzo staram się zaprzyjaźniać z nią też zawodników w pracy, sprawia, że moment, w którym zaczynamy samolubić, wydaje mi się, że jest momentem, w którym zaczynamy być generalnie trochę zagrożeniem dla innych osób, które dotąd korzystały z tych naszych... muszę coś naprostować, poczekajcie. Z tych osób... czyli ta samolubność. Jeżeli ja jestem osobą samolubną, to lubię siebie. I czemu teraz w takim razie społecznie samolubność, czyli lubienie siebie, będzie trudne? Tak, jestem psychologiem też społecznym głównie. W sensie sportowym, osobno AWF, ale osobno psychologia społeczna i to jest dla mnie jakaś taka moja podstawa i fundament pracy psychologicznej. Więc patrząc społecznie, w moim odczuciu, to nie jest naukowe, nie sprawdziłam tego aż tak, ale w moim odczuciu i w moim doświadczeniu samolubność będzie zagrażająca społecznie. I dlatego wydaje mi się, że samolubność przestała być fajna w postrzeganiu grupy społecznej. Dlaczego? Dlatego, że osoba, która lubi siebie, patrząc wstecz już na temat, który omówiliśmy, czyli na emocje, patrząc wstecz na uważność, patrząc na właśnie te tematy, które już mamy poruszone, czyli radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, osoba samolubna będzie lubiła siebie nawet w trudnych sytuacjach. Będzie bardziej odporna na manipulacje, bo wie, czego chce, wie, co lubi. Osoba samolubna wie, kiedy jest traktowana nie tak, jakby chciała być traktowana, więc będzie stawiała granice. Co w grupie społecznej nie zawsze będzie takie super dobrze postrzegane. Tak, bo raczej my chcemy, społeczeństwo chce, żeby jednostki się dostosowywały do niego. No i w moim odczuciu to jest właśnie ta pułapka trochę, w którą wpadamy, czyli to, że w momencie, w którym osoba sama lubi siebie, to jest bardziej odporna na różne manipulacje po prostu. Zaczynamy lubić siebie, akceptujemy siebie
I osoby, które dotąd być może korzystały z tego, że siebie nie lubimy i staraliśmy się dopasować do tego, jak ktoś inny chce nas widzieć, albo jak my chcemy być widziani przez innych, no to takie osoby będą krytykować to nasze samolubienie się. Przynajmniej ja tak odczułam to i tak mi się w życiu na razie sprawdza, że właśnie ta samolubność sprawia, że ja lubię siebie i jak ktoś mnie nie lubi, no to trudno. Oczywiście jestem chętna do zmian i pracy nad sobą, jak ktoś mi powie, że coś by było fajnie przepracować albo gdzieś komuś zrobiłam przykrość, no to oczywiście mając dystans do siebie i chcąc być gdzieś tam dobrą osobą, będę się zastanawiała nad tym, czy ja chcę to zmienić, ale nie będzie to narzucone zewnętrznie, dlatego że jak jestem samolubna, lubię siebie, to nie będę chciała być może części rzeczy zmieniać, bo być może komuś jest po prostu wygodnie z tym, że ja się zmienię, albo gdzieś tam jakieś moje cechy będą wzmocnione. Na pewno będę bardziej podatna na manipulacje, na pewno będę bardziej podatna na innych wpływy, dlatego samo lubienie się wydaje mi się być czymś bardzo, bardzo zdrowym psychicznie. Tak jak mówię, samo lubienie się w kontekście ja lubię siebie, nie krzywdząc ciebie. Inna rzecz, którą w kontekście samolubności się uczę od dzieci, co jest motywem przewodnim moich powerwalków, to w ogóle samolubności bardzo możemy się uczyć od małych dzieci, dlatego że specjalnie przygotowując się do tego naszego spotkania dzisiaj, podpytałam niektóre dzieci, które mnie otaczają, czy siebie lubią. No i dzieci, które mnie otaczają w wieku około 4-5 lat, mówią, że tak, bardzo. Ale na przykład dziewczynki, do chłopców akurat nie miałam dostępu, dziewczynki w wieku około 9-8 lat mówią, że siebie nie lubią. Strasznie małe już są, żeby siebie nie lubić, już zaczynają dużo lepiej kumać wszystkie społeczne zależności i dużo bardziej próbują się dostosować. Też myślę, że tutaj dostęp do mediów i do, nie wiem, właśnie telewizji, do gier, do internetu, do YouTube'a, tak, bardzo nie pomaga, bo już obserwują, właśnie mają jakieś typy, do których chcą się dopasować, może tak. Więc tutaj warto też, wydaje mi się, rozmawiać z dziećmi coraz starszymi, żeby co fajnego w sobie widzą, ale inaczej. Warto zacząć od siebie. Znowu, jeżeli my sami lubimy siebie, to będziemy dobrym modelem dla dzieci. A w moim odczuciu dla nas dobrym modelem są małe dzieci, które siebie lubią. I przechodząc trochę do takich elementów, które w tym samolubieniu na które warto zwrócić uwagę, no to będzie właśnie na przykład coś, co u małych dzieci jest ekstra i może wrzucę gdzieś tutaj potem link do filmiku, gdzie dzieci zapytane o to, co by zmieniły w swoim ciele. Tak? Pierwszy element to będzie ciało, które jest jednak naszą obudową i gdzieś tam może nie świadczy o nas, ale gdzieś dbamy o to, żeby to ciało, nawet my na powerwalkach, dbamy o to, żeby to nasze ciało gdzieś było sprawne, żeby je lubić, żeby się z nim o 6 rano zaprzyjaźniać, co nie zawsze jest łatwe. I dzieci, wracam do tematu, dzieci zapytane o to, co by zmieniły w swoim ciele i też zrobiłam to doświadczenie i podpytałam bliskie mi dzieci, co by zmieniły w swoim ciele, no to przeważnie mówią nic. Jedna odpowiedź mi się bardzo podobała. Jedna z bliskich mi dziewczynek powiedziała, że ona by się zamieniła z syrenami, chciałaby mieć syreni ogon, żeby móc pływać, bo lubi pływać. Więc to była taka podpowiedź, ale generalnie raczej nic by nie zmieniły. A dorośli, jest właśnie taki super filmik, jak byłam na psychodietyce, też ten filmik gdzieś mieliśmy puszczony, to dorośli oczywiście zmieniają bardzo dużo, tak? Oczy, uszy, muszę tutaj znowu ustawić, sorry. Dobra, już się udało. Tak, oczy, uszy, nogi, podbródki, uda, bardzo dużo różnych rzeczy by zmienili. Nie było ani jednego chyba dorosłego, który by powiedział nic, a dzieci wszystkie mówią, że nic. Nie rozumieją trochę pytania wręcz. Co by miały zmieniać, po co miałyby coś zmieniać w swoim ciele. I myślę, że to jest takie cudowne. Bo to ciało mamy i jest ono nam dane
I właśnie możemy chodzić na treningi, możemy chodzić na siłownię, ale niektórych rzeczy nie zmienimy. Nie zmienimy, nie wiem, długości nóg. Nie zmienimy... Dużo rzeczy możemy w sumie zmieniać już teraz. Tylko pytanie, czy do końca chcemy i czy potrzebujemy. Więc proponuję Wam wziąć, po pierwsze porozmawiać z własnymi dziećmi i z tymi dziećmi, które Was otaczają i co Wam na te pytania odpowiedzą, czy lubią siebie i co by zmieniły ewentualnie w swoim ciele. Ale następny aspekt właśnie czyli jeden aspekt samolubności to będzie to, jak ja się czuję w swoim ciele, czy robię coś, żeby czuć się w nim lepiej. Wszystkie rzeczy, o których tu na Powerwalkach rozmawiamy, tak? Od właśnie spacerów, po zdrową dietę, po sen, po oddychanie w trudnych sytuacjach, po zaprzyjaźnienie się z emocjami, które też mają ogromny wpływ na nasze ciało, na naszą cerę, na nasze napięcia, na samopoczucie. Więc to, o czym my rozmawialiśmy na Powerwalku, o emocjach, to też będzie miało ogromne znaczenie i wpływ na nasze ciało. Więc pierwszy aspekt to jest właśnie zadbanie o ciało w kontekście samolubienia się. Co ja w swoim ciele lubię? I jak pracuję z zawodnikami, to też często od tego zaczynamy. Znajdź jedną rzecz w swoim ciele, którą lubisz. Jedną. Poszukajcie jedną, chociaż jedną. Tak? I to może być kolor włosów, to może być kształt paznokci. Naprawdę mogą być najdrobniejsze rzeczy, a może znajdzie się ich więcej. I może będzie tak, że nagle się okaże, że jesteście całkiem zaprzyjaźnieni już ze swoim ciałem i je samo lubicie. I polecam oczywiście różne aktywności fizyczne, które sprawiają, że my się z tym naszym ciałem zaprzyjaźniamy po prostu. Ono nie musi się zmieniać. Możemy po prostu spojrzeć na siebie trochę milszym okiem. Więc to będzie jedna rzecz, to będzie ciało. Druga rzecz to będzie to, co my w sobie lubimy jako osoby, jakie wartości są dla nas ważne. Czyli na przykład właśnie to, że nie wiem, że jestem pomocna, jak potrzebuję, jak mnie potrzebują moi bliscy. Albo właśnie umiem zadbać o siebie. Tak, czyli umiem już postawić granice. Albo to, o czym rozmawialiśmy właśnie w kontekście emocji, czyli coraz bardziej, co jestem bliżej siebie, coraz bardziej dbam o to, jak się czuję z różnymi ludźmi w różnych sytuacjach. Więc to może być następna rzecz, czyli właśnie jak ja się ze sobą czuję, co ja w sobie lubię, niekoniecznie właśnie fizycznie, tylko od drugiej strony. I to jest też tak, że ja sama przeszłam długą drogę samolubienia siebie, dlatego że ja nie byłam osobą, która siebie lubiła, myślę, jako nastolatka, ale kto siebie lubił jako nastolatka? Myślę, że nie ma zbyt wielu takich osób. Ale myślę, że tu niesamowitą właśnie robotę wykonali moi rodzice, którzy mimo jakichś trudności moich i jakiegoś takiego, nie wiem też trochę jak to delikatnie powiedzieć, pozdrawiam mojego brata, ale mój brat zawsze był właśnie sportowy, hop do przodu, a ja zawsze nie lubiłam rywalizacji, co jest ciekawe, że jestem psychologiem sportu teraz. Nie lubiłam właśnie rywalizacji, nie lubiłam się nastawiać na jakąś opinię bardzo. Co też jest ciekawe, nie znosiłam wystąpień publicznych. Myślę, że właśnie dlatego, że nie lubiłam siebie. I to, do czego obiecałam też w komentarzach, że poruszę tutaj temat oceny innych i jak sobie z nią radzić, to myślę, że to jest właśnie pierwszy krok. Czyli samolubienie siebie i przez to czasem wychodzenie z tej strefy komfortu, o której wszyscy teraz mówią. Czasem wychodzenie, bo to nie znaczy, że tam jest źle w tej strefie komfortu. Tam sobie odpoczywamy i to jest dobre, żeby czasem tam się też znaleźć. Ale właśnie takie samolubienie siebie i nastawianie się na różne bodźce. Więc ja kiedyś nie znosiłam wystąpień publicznych, teraz mi się zdarzają. Nie lubiłam siebie, nie lubiłam swojego ciała. Nie lubiłam siebie w kontekście aktywności fizycznej, dlatego że właśnie mój brat był bardzo wysportowany, zawsze wszystko wygrywał i gdzieś było, myślę, że tak, że nie wiem, czy miałam do końca jakiś, strasznie tu znowu latam, kamerą, czy miałam jakiś kompleks, może. W każdym razie na pewno jest tak, że mój brat też mi pomógł lubić siebie, dlatego że zawsze mnie wspierał i gdzieś we mnie wierzył, myślę, bardzo. Ale to porównywanie się do innych było, myślę, że zmorą w wieku nastoletnim. Rozwojowo to jest normalne, dlatego że właśnie wtedy budujemy sobie tą grupę społeczną i próbujemy się do niej dopasowywać najbardziej jak się da.
Więc w tym wieku to jest też normalne, że ta opinia publiczna i społeczeństwo jest dla nas ważne, więc to samolubienie się będzie bardzo narażone na konfrontacje różne. Ale wracając właśnie do mnie, bo Powerwalk prowadzę ja, więc wracając do mnie, to jest bardzo duża praca, którą ja wykonałam, samoakceptacji, lubienia siebie, zrozumienia tego, że nic mnie nie kosztuje w jakimś sensie lubienie siebie, że mogę być przez to oceniana czasem, że mogę być no w ogóle narażona na krytykę, na właśnie ocenę tej mojej samolubności, ale moment, w którym szczerze zaczynamy się lubić, to jest moment, w którym trochę przestajemy się przejmować tym, co inni powiedzą. Oczywiście trochę się przejmujemy, zawsze się będziemy trochę przejmować, ale mamy do tego dystans i bardziej akceptujemy to, że nie wszyscy nas będą lubić i to jest okej. Ale ważne właśnie, żebyśmy my polubili siebie. I wydaje mi się, że to jest taki główny przekaz na dzisiaj. To jest właśnie to, żeby zrozumieć, że lubiąc siebie, nie krzywdzę innych, daję sobie spokój i akceptację i dystans do bardzo wielu rzeczy. I po prostu jest mi trochę milej z samym sobą, a mamy ten czas, który mamy, nigdy nie wiemy, ile mamy tego czasu, więc tracenie go na takie rzeczy, które sprawiają, że się czasami źle ze sobą czujemy, nie jest, wydaje mi się, fajny. Dlatego kończąc powoli naszego Powerwalka dzisiejszego, namawiam Was do tego, żebyście znaleźli różne małe rzeczy, za które się samo lubicie. W swoim ciele, za swoje zachowania, za postawienie gdzieś czasem granicy, za zaprzyjaźnienie się z jakąś emocją, która wcześniej była dla Was nieprzyjemna i trudna. No. I to jest takie moje zadanie dla Was na te 2 tygodnie, czyli szukanie małych rzeczy, za które się samo lubicie. No i oczywiście próba zmiany perspektywy, tak? To, że ja się lubię, nie znaczy, że krzywdzę innych i że to jest coś złego. Mogę lubić siebie i lubić naraz innych i mieć się z tym dobrze. Więc kończąc właśnie dzisiaj naszego Powerwalka, do zobaczenia za 2 tygodnie. Zobaczymy, który temat będzie mi najbliższy tego dnia. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Napiszcie, za co się samo polubiliście. Przeczytam, jak będzie można, to się odniosę. No to do zobaczenia. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym Powerwalk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Powerwalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.